No więc tak, o taki urbex nic nie robiłem. Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy coś, na co długo czekaliście. Mianowicie fabrykę benzyny syntetycznej. Ale wнимanie, bo mamy dla was bardzo ważny komunikat. A mianowicie, Kondziu, 30 października tego roku Ukaże się nasza pierwsza książka o jakim tytule? Urbex History, wchodzimy tam, gdzie nie wolno. W opisie tego filmu macie linki. Możecie kupić teraz taniej w przedsprzedaży, w preorderze. Serdecznie zapraszamy, na pewno się nie zawiedziecie i chodźmy dalej. I kurierem do was dojedzie. Siatka. Mamy zawsze. A, słupy. Środek lasu i latarnia, to nie? Tu mamy pierwsze zabudowania, ale to już są jakieś takie, no, tylko fundamenty zostały, ale gdzie tu jest wejście? Cała budowa jest bez kitu podobna do tego schronu na pociągi. Tak, i zobacz, że są jeszcze wywiewy zrobione. No. Jest tam dalej przejście jakieś? No idź. Tam jest wejście jakieś dołem. Na pewno i tam jest drugie wejście. Najpierw wejdziemy do tego większego, a później pójdziemy tam po lewo i zobaczymy, czy da się wejść, czy jest to zalane. Na całym terenie właśnie tej fabryki syntetycznej schronów było od groma. Więc wcale bym się nie zdziwił, jakby to właśnie był schron. Albo betonowy klocek pośrodku niczego, bo póki co wejścia nie. Jest wejście. To teraz to trzeba by wziąć latareczkę. Oj, coś, wydaje mi się, że tutaj po raz kolejny będzie Yamatola. Chyba był jakiś skład na coś, wiesz? Co bardziej mi to na schron wygląda. Wiesz, pamiętaj, że tutaj były naloty w latach 1940 kilka i od 1944 już bardziej intensywne. Więc to mógł być taki mini schron dla pracowników, że wiesz, słyszą syrenę alarmową, uciekają do takiego małego schronu, żeby przeżyć nalot. przeciwlotnicza, to Wiecie no, co, dokładnie. jeszcze tam po lewo jest jakby na poziomie ziemi schron. Coś Okop podobnego taki? do tego okop, więc możemy pójść, tam jest wejście, to jest A widzieliście to? zalany. No, jaki wąż? jeszcze węże takie, to widać, że to są jeszcze... Paliwowe? To jest, nie wiem czy paliwowe, ale pan niemieckie. Ale na pewno to, co leży tutaj, o, te wszystkie uszczelniacze, to jest to. A tam na wejściu jeszcze był wąż strażacki taki. I tu byśmy się rozdzielili. Będzie bliżej. Tu byśmy się rozdzielili, jeden by poszedł tu, a trzeci tu, co nie? To badajmy tutaj jeszcze. Obadajmy to i idziemy tam, w stronę elektrowni. Większość budowli, które zobaczymy, raczej będzie w takim stanie jak tutaj. Z kilku powodów. Po pierwsze właśnie to miejsce było dosyć mocno bombardowane. A mimo tego, że było bombardowane, produkcja trwała aż do 45. A po drugie, no nasi bracia Rosjanie jak tutaj weszli, to przez rok robili jedną wielką akcję czyszczenia czegokolwiek, co jest tylko możliwe. I wycinali wszystko. Ty, a to co tam leży okrągłe, to nie jest taki schron Stron z działkiem. No. dla jednej osoby? Tu nawet widać te szczeliny strzelnicze. A od tej strony jest wejście do środka, Stanowisko. a z tej strony jest tam tym miejscu. rozłupane 1,5. Ty, ale jaki to jest beton. I zobaczcie, że to było stworzone z różnych części. Tu były obejmy. Oj, tam na końcu jest skręcone to śrubami. Tu po prawo jest ta elektrownia. No. Czyli możliwe, że to, co przed chwilą widzieliśmy, to był właśnie jakaś część elektrowni, na której mogły być jakieś supy, cewki. Albo może zbiorniki z paliwem do agregatów. Jagrap 1, jak mnie słyszycie? Gitarę wszyscy słyszą, więc możemy się rozdzielać bez odbioru, cześć. Tak to jest jak ktoś ma za mocne radio. Tak to jest, jak ktoś ma za słabe radio. Elektrownia jest na wprost, a znając życie, to co zostało z tej elektrowni jest na wprost, więc zgubić się raczej nie można. Te wszystkie betonowe elementy po drodze to już pewnie były elementy starych elementy właśnie taśmociągów, silosów, czy po prostu zbiorników właśnie na paliwo, czy węgiel, tudzież na inne składniki. Bardziej mnie ciekawi, co z tej elektrowni zostało, ponieważ wszystkie takie
strategiczne punkty w tej fabryce były bombardowane. O, idealna dróżka. Właśnie idę do elewatora węglowego. Czyli po prostu syp z samej góry pewnie węgla na dół, skąd albo go transportowano właśnie do samej elektrowni, albo do pomieszczeń, budynków i budowli, gdzie został przetwarzany na paliwo syntetyczne pod dużą temperaturą oraz ciśnieniem. A jakieś na pewno były tutaj techniczne zaplecza. Na górze coś mogło stać, biorąc pod uwagę różnicę terenu i na przykład tak jak tutaj te podwyższenia. No a tu mogły być kanały paliwowe między innymi. Mi się ten aparat ubrudził cały. Muszę wam tutaj bardzo podziękować za to, że nas cisnęliście dość mocno na Facebooku, Instagramie, żebyśmy w końcu pojechali, zobaczyli tutaj właśnie tą fabrykę w Policach. Zmusiliście i podesłaliście, bo naprawdę jest ciekawie, tak? I witamy na elektrowni. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Oczywiście no stan dramatyczny, no. Nie dość, że historia zniszczyła swoje. Sufity są porozbijane prawdopodobnie od nalotów. No i każda jedna maszyna została dawno temu wywieziona stąd. Ale o co w ogóle chodzi z tą benzyną syntetyczną? I czemu tak bardzo Niemcom zależało na jej produkcji? I czemu aliantom zależało na zniszczeniu tej fabryki? Otóż po I wojnie światowej Niemcy mieli bardzo ograniczony dostęp do ropy naftowej, a więc niemieccy naukowcy wytworzyli technologię produkcji benzyny syntetycznej z węgla. Oczywiście taka produkcja kosztowała z 7 ton węgla, już nie pamiętam ile, ale do produkcji iluś tam ton paliwa syntetycznego potrzebno było 7 ton węgla. Tutaj właśnie na tym całym terenie była produkcja tego paliwa syntetycznego, która później była wykorzystywana przez Wehrmacht, przez U-boty, tak naprawdę przez całe wojsko. Więc Niemcy może nie tyle co pragmatyczny naród, ale jeżeli chcesz prowadzić działa wojenne, a nie ma zasobów, to musisz kombinować. Ogólnie fabrykę paliwa syntetycznego okupiło wiele istnień, mianowicie niewolników, którzy tutaj pracowali z obozów koncentracyjnych, które znajdowały się nieopodal. Z 30 000 pracowników 13 000 mniej więcej straciło życie, więc zobaczcie w jakich strasznych warunkach. To jest taki bardzo smutny widok, bo kojarzy nam się z obozami właśnie druty, słupki po drutach kolczastych. Teraz jakby już wyszedłem na zewnątrz, no bo widzicie, że za mną jest ta cała linia i granica, ale pójdziemy sobie tam, bo tam jest chyba ta koleja. Stacja kolejowa. Coś Łukasz chce się dogadać, ale widzę, że gubi zasięg. Ta elektrownia jest o tyle ciekawa, że znajduje się na odludziu. Widać na niej ślady działań wojennych. Mam nadzieję, że widzicie to na kamerze. Tutaj jest nawet ślad po skruszeniu bunkra, prawdopodobnie właśnie po bombardowaniu, o którym wspominałem już 15 razy. Tam wejdziemy za chwilę, zobaczymy co to jest, ale przejdźmy się na ten dach. Tak naprawdę to wygląda tak, jakby miał tam oprzeć się o to i to wszystko by runęło jak domek z domino, z kart. Ziemia, po której chodzę, jest cała czarna. Pozostałości po węglu, które już tutaj zostaną chyba na zawsze, dopóki ktoś tego skutecznie po prostu nie zniszczy. Zaraz zobaczę, czy się da wejść tam wyżej. W ogóle nie wiem, czy to możecie dostrzec, ale kamera jest szerokokątna, więc pewnie możecie. Jak tam kawałek ściany lada moment runie, warto patrzeć się jej pod nogi i nad głowę, żeby mieć to na uwadze, że jeśli przechodzisz pod czymś takim, to w każdym momencie może ci to spaść na łeb. Dziwne uczucie przechodząc pod czymś takim. Wydaje mi się, że tutaj mogły iść kiedyś tory kolejki. No jeżeli tutaj była ta stacja. Już widać, że dość mocno zdezelowana. No ale jestem ciekaw, co jest w środku. O, tutaj jest rampa, podjazd. No to na bank tutaj, gdzie w tym momencie stoję, no to był po prostu peron. A tutaj ta cała stacja i zaplecze. Zbiorniki na benzynę gdzieś są w tamtą stronę. Ale tak, jeszcze raz się tutaj utwierdzę, chyba że rzeczywiście w tym miejscu były, tu na tym polu, tory kiedyś.
Teraz widzicie, jest gołe niebo nade mną, a tutaj wszędzie była hala produkcyjna. Naprawdę też trzeba uruchomić wyobraźnię, żeby sobie wyobrazić, że tu wszędzie były maszyny, zbiorniki na paliwo, czy tudzież na ten węgiel, z którego robiono te paliwo syntetyczne. Przynajmniej zobaczyliście, jak wyglądają te szczyty elektrowni. Przejdę jeszcze tam kawałek dalej, zobaczę te agregaty, które pokazywałem wam wcześniej. No już powoli do chłopaków trzeba iść. Zobaczcie, jaki Stonehenge. Mamy kamienie i dookoła jeszcze taką obramowanie, po środku nie wiem co. Czyli wiadomo, że Stonehenge wymyślili Niemcy, tylko nie chcą się do tego przyznać. Coś na tym stało, ale co, ciężko mi powiedzieć. A tam dosyć wysoki budynek, no ale niestety nie da się wejść z parteru, chociażby nawet na pierwsze piętro, bo tutaj nigdzie nie ma już schodów. I zostały same betonowe zbrojenia, czyli metalowo-betonowe zbrojenie. Ja jestem tą małą niebieską kulką. Tu są silosy. Wygląda, jakby one były tam. Tak sobie myślę, co by było, gdyby tutaj nie pozbierali stąd wszystkich min. No myślę, że na pewno tak jest, że jeszcze nie pozbierali wszystkich min tutaj. Już teraz ostatnio w okolicy właśnie w Szczecinie chyba wykopali jakieś pociski, ale też i z Bałtyku znajdują, więc trochę by kijowa było stracić nogę. Czy to, że stracić nogę, to tam ciul, ale znalazłem zbiorniki. No z tej perspektywy nie wydają się jakieś majestatyczne. Mam nadzieję, że ta dziura leci bardzo, bardzo głęboko. W środku powinna być taka metalowa czapa kiedyś, w której zbierali tą benzynę, magazynowali. No dobra, ale wbijajmy. Łohohohoho! Mili Państwo, zobaczcie, jakie to jest głębokie. Kurka, rurka. O, tam jest wejście do środka. Można przez tą dziurę wskoczyć. Za chwilę to zrobię. Ale żeby wam pokazać perspektywę, jak tutaj jest głęboko, jaki tutaj ogromny był ten zbiornik, to zobaczcie na to. Tam sobie rośnie brzuska. No na moje oko z 15 metrów w dół jest, plus jeszcze to, co było u góry, tak? No jest potworek. O! I w sumie można tu wskoczyć na chwilę. Podobno wszystkie są pozalewane. I też łączy się... A, to był chyba kanał ściekowy. Tak, to jest zamurowane. To jest zasypane gruzem. Czyli niestety nic tu po nas. Tutaj wszędzie na terenie tej elektrowni były szerokie podziemia, które są w większości zalane. Ale w 71 te miejsca odwiedzili płetwonurkowie, którzy schodząc poziomy w dół, odkryli dziwne maszyny, które były zabezpieczone, ale nie wiadomo czym one były. Wiadomo tylko, że te miejsca są zalane, no i są w tym momencie niedostępne. A, tu miejsce na transformator musiało być. Zobaczcie tutaj właśnie te miejsca na okablowanie, które oczywiście są pocięte. I to miejsce musiało otrzymać naprawdę potężne uderzenie. Zobaczcie, jak ten cały beton jest... Nie wiem, czy to dobrze określa, ale zobaczcie, jak ta cała siła odgniotła to wszystko tutaj, w tę stronę. I tak samo ta ściana jest wypchnięta w tę stronę. Czyli naprawdę bardzo mocne uderzenie tutaj poszło. Słuchajcie, chcecie zobaczyć te silosy, bo naprawdę jest fajny. No jak tylko tam dojdę. A, tu jest jeszcze coś jednego, zobaczcie. Tu są mirabelki, a tu jest taki drugi zbiornik. Czyli nie był tylko jeden. Tu macie jeden. Ten zresztą ma tam w oddali widać chyba wyburzoną ścianę w tym miejscu. Ale wejdźmy sobie do tego. I wygląda na to, jakby one były połączone takim pomostem kiedyś tutaj. No dobra. Tu trzeba tylko jakoś sprawnie przeskoczyć, a widzę, że są powyciągane te druty, z których zrobili drabinkę, więc wbijamy do środka, to muszę kamerę zdjąć. No i jesteśmy. Jakie tu jest echo? Urbex! History! Zobaczcie.
Mega, co? I tutaj bardzo ładnie widać znowu tą niemiecką technologię budowania. Dość porządne zbrojenie, no, po którym zresztą tutaj schodziłem. A teraz czekam na chłopaków. No więc tak, o taki urbex nic nie robiłem. Ładna pogoda nam się tutaj przytrafiła, powiem wam. Ale to często jak kręcimy urbexy, to mamy ładną pogodę, chyba Bóg tak chciał. Fajnie jest sobie poleżeć w starym silosie, w starym zbiorniku na benzynę syntetyczną produkcji niemieckiej. Spoko. Może jak się wam spodoba ta nasza książka, to opiszemy i tą wyprawę. No. Szybciej chłopaki, szybciej. Ileż można czekać na was. Nie chuchuja, stąd nie wyjdę. Żyję. Wlazł do jakiejś dziury, więc pewnie się boi, że nie wyjdzie i potrzebuje pomocy. No ale ktoś musi nic nie robić, żeby ktoś mógł coś robić. Czy jakoś tak. Pić mi się chce, mogliby wodę przynieść. Widzisz go? Jak żeś tu wlazł? Wygodnie się leży? Fajnie tutaj jest. Przyjechaliśmy tutaj, chłopcze, kręcić filmy, a nie leżeć. Tu by można było miniaturkę zrobić. Po prostu nie wiesz, jak stąd wyjść, tak? Nie, no przez tą dziurę. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonej fabryce syntetycznego paliwa. Miejsce zniszczone, rozległe, ale ma na tyle ciekawą historię, że warto było je zobaczyć. Na dzisiaj wam bardzo dziękujemy. Pamiętajcie o subskrypcji naszej książce. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Cześć!